Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Dzisiaj chciałbym zaprezentować bardzo dobre, wartościowe ćwiczenie dla osób z bólami barku, pewnie z dużymi bólami barku, z przykurczami w obszarze barku. I może najpierw rozumienie tej techniki. Będziemy wykonywali tak zwane wahadło Codmana. No taka modyfikacja, ale gdzieś zainspirowana ćwiczeniami opisywanymi przez Codmana. Przećwiczymy ten wątek, czyli odciąganie głowy kości ramiennej od łopatki. Czyli w tym ćwiczeniu będzie występowało pochylenie. Mam nadzieję, że mi się to uda zaprezentować. Czyli niewielkie pochylenie, tak żeby ta ręka luźno zwisała. Za chwilę jeszcze powiem co i jak. I będzie odciągnięcie głowy kości ramiennej. Więc mnóstwo tkanek, łącznie z torebką dookoła stawu ramiennego, będzie ulegało rozciągnięciu. Będzie następowała dekompresja, co będzie dla wielu osób bardzo przyjemne. Oczywiście jak w każdym ćwiczeniu, coś co dla kogoś może być przyjemne, dla kogoś może być zbyt dużym bodźcem, zbyt intensywnym, więc jeżeli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, czy powinieneś to ćwiczenie wykonywać, to skontaktuj się ze swoim lekarzem i uzgodnij co i jak, czy w Twoim przypadku może to być rozsądne działanie, czy nie. Postaraj się też wyczuć swoje ciało i może się okazać, że to, co za pierwszym razem się nie uda, może się okazać, że udoskonalone przyniesie poprawę i z czasem będzie przynosiło korzyści. Podstawowa rzecz, nie może boleć, wręcz w czasie tej dekompresji będzie przyjemnie. Zaraz pokażę na moim stawie ramiennym, jak to wygląda już w rzeczywistości. Na początek może dobrze jest usiąść w taki sposób, żeby się lekko pochylić. Już ta ręka, żeby była wysunięta ku przodowi i luźno zwisała. I jak teraz obejmiesz drugą ręką swój łokieć, żeby było się na czym zaczepić, tutaj na nadkłykciach się można zaczepić. I jeżeli wyluzujesz bark, co nie jest łatwe, jak ma się dolegliwości, no bo osoba, która miewa dolegliwości, właśnie często ochronnie go spina, więc tu już jest część tej techniki, część sukcesu tej techniki, to jest nauka tego, co to jest odpuścić, rozluźnić bark. I wykonaj lekkie pociągnięcie, czyli teraz obniżenie. Ta ręka moja lewa chwyta prawą i chcę tak jakby wyrwać kość ramienną ze stawu, oderwać rękę od łopatki. Ja za chwilę pokażę, bo to będzie wręcz widać, co się dzieje ze stawem. Dlatego sprawna, zdrowa osoba nie powinna mieć problemu z solidnym wykonaniem takiego rozciągnięcia i poczuciem, co tu się dzieje. Może czasami jest większe pochylenie potrzebne, jeżeli to dla Ciebie nie jest kłopot i też może w różnych kierunkach. Czyli można się troszeczkę wychylić w jedną stronę tą rękę, ustawić bardziej w przywiedzeniu, może troszeczkę w odwiedzeniu. Już sam fakt wykonywania tego typu trakcji może być przyjemny. Myślę, że mniej może będzie słychać, ale będzie widać. Tu mam wyrostek barkowy, łopatki, hop, tu jest głowa kości ramiennej i w momencie, kiedy zaczepiam się na łokciu i zaczynam pociągać, to myślę, że widoczna jest większa przestrzeń pomiędzy wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej. Hop, czyli widać rozciągnięcie tkanek, co jest całkiem przyjemne, fajne. Myślę, że dla osoby z dolegliwościami bólowymi może to być nawet całkiem niezła ulga. Oczywiście nigdy nie oceniamy ćwiczenia po jednym razie, tylko staramy się wpleść to ćwiczenie do pozostałych innych ćwiczeń i do całego procesu usprawniania. Hop, naciągnięcie, żeby poczuć, o co w tym ćwiczeniu chodzi. Na początek bez obciążenia. Myślę, że dla osób w stanie ostrym, dla osób z dużymi ograniczeniami ruchomości, może jakimś zamrożonym barkiem, no to ćwiczenie bez obciążenia będzie bardzo fajnym ćwiczeniem uczącym właśnie rozluźniania i wydłużenia tkanek. Ja specjalnie teraz wykonuję skręt, bo tutaj tkanki de facto niczym tkanina będą się ciągnęły od kręgosłupa aż po rękę. Czyli tu nie chodzi tylko i wyłącznie o staw ramienny, tylko także o inne tkanki, które cały czas bólowo są ściągnięte, kiedy mamy problem z barkiem. I pierwsza rzecz, no to właśnie zwieść tą rękę i naucz się nią bujać niczym wahadłem właśnie. Czyli to nie jest tak, że ja robię czynny ruch mięśniami, tylko zwieszamy bezwiednie rękę i uczymy się poruszać niczym wahadłem tą ręką. Więc swobodna przestrzeń, gdzie można powiedzieć huśtając tą ręką rozluźniamy ją. I można oczywiście, jak ten Codman sugerował, kręcić w prawo i w lewo. Wydaje mi się, że w przód, tył jest trochę łatwiejsze, ale można się uczyć niczym wahadłem, teraz mi trochę kozetka przeszkadza, niczym wahadłem kręcić w jedną stronę
i niczym w drugą stronę, niczym wahadłem. Oczywiście to nie jest takie proste, bo nawet dla mnie nie jest to proste zadanie. Ja za chwilę wezmę ciężarek, z ciężarkiem będzie zdecydowanie łatwiej, bo on będzie przeciążał i będzie sprawiał, że jest łatwiej, bo ja nawet czuję, że trochę sobie dopomagam mięśniami i ja kieruję ręką w tym ruchu. Stąd jak dla mnie ruchy przód, tył pod różnymi kierunkami, ale tylko ruchy w jednej płaszczyźnie są zdecydowanie łatwiejsze niż takie koliste. I to jest wstęp. Pół minutki może na początek, może minutka. Teraz, jakiś atut ciężarka jest taki, że łatwiej robić jest to wahadło. Więc niewielki ciężarek. Chodzi o to, żeby go złapać w taki sposób, żeby ta ręka nie była mocno napięta. Czyli żeby nie było czegoś takiego, że utrzymanie ciężarka sprawia, że my już podciągamy synergistycznie pozostałe mięśnie. Więc ciężarek zwieszony i tego typu dociążenie sprawia, że jest o wiele, wiele łatwiej. Tu też możesz pokombinować właśnie tak, jak ja teraz robię. Jeżeli nie masz problemów znaczących z kręgosłupem, jakiś skręt tułowia, żeby bardziej zwiesić tą rękę od kręgosłupa, te tkanki się będą ciągnęły. Może w taki sposób. Kwestia pobawienia się. Właśnie wykonywanie tego wahadła przód, tył, delikatnie na początek, może pod różnymi kątami. I teraz jest jakiś wariant, ja nie mam teraz przy sobie akurat takich ciężarków z piaskiem zakładanych na rękę czy na kostkę, no to tak pokażę z użyciem worka chłodzącego, ale myślę, że to będzie zrozumiałe. Chodzi o to, żeby nie trzymać ciężaru, więc to jest jakaś sugestia niektórych autorów, żeby wykonywać to ćwiczenie z takim biernym dociążeniem, czyli znowu moje mięśnie dłoni nie pracują, one mogą być zwieszone, a tu jest dociążenie, więc no, są w sklepach sportowych ciężarki, albo można coś wymyśleć, coś podpiąć, podczepić do ręki, żeby to bujanie było dociążone, ta siła trakcyjna, żeby była troszeczkę większa, niektórzy będą jej potrzebowali. I teraz jeżeli jesteś osobą sprawniejszą, to weź kilkukilogramowy ciężarek. Może jeżeli ćwiczysz z ketlami, miewasz raz po raz jakieś bóle, no wiele osób ma przykurczony bark, no to z ciężarkiem, nawet takim znaczącym kilkukilogramowym, to jest 6-kilogramowy, no to jest bardzo przyjemne, bo ja teraz czuję to, co pokazywałem, jak ta głowa kości ramiennej wychodzi z panewki, oddala się od stawu, bardzo przyjemne rozciąganie. I teraz mogę tak sobie z 30 sekund pobujać, właśnie pod różnymi kątami, może trochę bardziej w rotacji wewnętrznej, w rotacji zewnętrznej, ale tutaj pod kątem tych skręceń rotacji to się może bardziej bawić osoba, która jest sprawniejsza, właśnie tak jak ja, może no nie ma dolegliwości bólowych, trochę profilaktycznie. Natomiast jeżeli masz dolegliwości bólowe, to czasami to jest kwestia indywidualna. Niektórzy wolą krócej, w skupieniu, niewielki zakres tego wahania, a teraz ja czuję przynajmniej, że to się waha. Hop, niewielkie wahanie, konkretny ciężar i czuję, jak te tkanki są odciągane. Więc kwestia wyczucia oczywiście. Minutka, jedno z ćwiczeń usprawniających. Oczywiście do tego dobrze jest dołożyć automasaż, może jakieś ćwiczenia rozciągające, terapię punktów spustowych, może jakiś taping. No, jeszcze wiele różnych ćwiczeń na temat usprawnienia barku będzie, już niektóre były, więc zachęcam do dorzucenia tego ćwiczenia i napisania w komentarzu, czy znasz to ćwiczenie, może co by tu było warto dodać, jak tego typu zadanie urozmaicić, bo to jest naprawdę wartościowe zadanie i tak jak wspomniałem, niekoniecznie może oceniane po pierwszym razie, chociaż po pierwszym razie już myślę, że może być pozytywne odczucie, że ta ręka tego potrzebowała, bo osoby z różnymi uszkodzeniami stożka, z problemami z torebką raczej ciągle doświadczają kompresji, a tu będziemy doświadczali dekompresji, takiego rozluźniania tkanek. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocy. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tych ćwiczeniach. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No, staram się regularnie nagrywać takie materiały z wiedzą, może z przypomnieniem, może z zmotywowaniem do działania. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!